Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po stolicy Czech, Pradze. Zwiedzimy słynny most Karola oraz rynek staromiejski. Dowiemy się również dlaczego to właśnie psu, kanonik Jan Nepomucen zdecydował się wyznać grzechy królowej. Zapraszam do wspólnego spaceru. Praga położona jest w zachodniej części Czech, nad rzeką Wełtawą. Liczba ludności według danych ze stycznia 2022 roku wynosi niespełna 1 300 000. Ciekawostką jest, że Praga położona jest w odległości od granicy z Polską wynoszącej około 140 km. Spacer rozpoczynamy w okolicy placu Jana Palacha, gdzie w sąsiedztwie mostu Manesa znajduje się pomnik, dom samobójcy i dom matki samobójcy, upamiętniający Jana Palacha, studenta, który w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i powszechnej apatii czeskiego społeczeństwa 16 stycznia 1969 roku dokonał aktu samospalenia przed Muzeum Narodowym na placu Wacława w Pradze. Idąc wzdłuż Wełtawy podziwiać można przepływające barki i statki. Widok jest malowniczy, w szczególności biorąc pod uwagę, iż po drugiej stronie rzeki znajdują się słynne Hradczany, czyli położona na wzgórzu dzielnica Pragi, której głównym obiektem jest kompleks Zamku Praskiego z malowniczymi widokami na miasto. Całość wygląda zjawiskowo. Ciekawostką jest, że zamek w Pradze tak spodobał się muzykom grupy The Rolling Stones, że zaproponowali ówczesnemu prezydentowi, Wacławowi Hawlowi, zasponsorowanie iluminacji zamku. Grupa przeznaczyła na ten cel $32 000. Sam zaś system iluminacji przygotował technik zespołu. Efekt sami ocencie. Kierując się na południe ulicą Krzyżownicką dotrzemy do jednej z głównych atrakcji miasta. Mianowicie mostu Karola. Wcześniej po lewej stronie minęliśmy Klementinium, czyli barokowy kompleks z biblioteką. W Klementinium mieści się jedna z najpiękniejszych bibliotek na świecie. Mieści się tam nie tylko czeska Biblioteka Narodowa, ale także wieża astronomiczna, kaplica lustrzana oraz sala koncertowa, w której odbywają się przedstawienia muzyczne i spotkania. Na fasadzie budynku wywieszono ukraińską flagę z wymownym napisem. Od strony Starego Miasta, bramę wejściową na słynny most Karola stanowi wzniesiona w XIV wieku staromiejska wieża mostowa. Okazała wieża z szeroką, łukowatą bramą, gotyckimi zdobieniami i rozległymi widokami. Dookoła, gdzie się nie spojrzy, znajdują się budynki o znaczeniu historycznym. Koło zaś bramy znajduje się pomnik samego Karola IV, czyli rzymskiego Karola IV Luksemburskiego. Karol IV był nie tylko królem czeskim, ale również świętym cesarzem rzymskim i władcą europejskiego formatu. Pomimo tego, że mieszkał we Francji lub we Włoszech, to właśnie czeskie ziemie sobie upodobał, a przede wszystkim Pragę, z której zrobił centrum całego cesarstwa. Budowę mostu Karola rozpoczęto dokładnie 9 lipca 1357 roku o godzinie 5:31. Data i godzina zostały wybrane przez astronomów. Wówczas nastąpiła koniunkcja Słońca z Saturnem, co miało zapewnić trwałość przeprawy. Niestety w 1784 roku powódź zerwała cześć przeprawy z filarem, na którym stała wojskowa budka strażnicza, a w 1890 roku doszło do zawalenia się części z 2 filarami. Sama konstrukcja jednak pozostała niezmienna. Most Karola ma prawie 516 metrów długości i około 9,50 metra szerokości. Jego 17 łuków spoczywa na 15 filarach. Fundamenty postawiono aż do głębokości 2,4 metra poniżej dna rzeki. Budowla powstała z bloków z piaskowca połączonych zaprawą murarską wzmacnianą, według legend, kurzymi jajami. Ciekawostką jest, że imię Karola najstarszy praski most nad Wełtawą nosi dopiero od 1870 roku. W przeszłości zwany był Kamiennym lub Praskim mostem. Łączy dwie dzielnice,
Stare Miasto i Malą Stranę. Do 1741 roku był zaś jedynym mostem nad Wełtawą w Pradze. Zdobi go 30 posągów świętych i patronów. Przeważnie są to postacie świętych, w tym słynna rzeźba kanonika Jana Nepomucena. Tradycja podaje, że Jan Nepomucen był spowiednikiem królowej Zofii Bawarskiej. Wacław IV, podejrzewając żonę o niewierność, rozkazał Nepomucenowi powtórzyć wszystko, co królowa wyznała w konfesjonale. Jan Nepomucen nie zgodził się zdradzić tajemnicy spowiedzi, nawet po tym, gdy król zagroził, że zrzuci go z mostu Karola do wód rzeki Wełtawy. W końcu zakonnik stwierdził podstępnie, że wyzna grzechy królowej, jednej istocie obecnej w komnacie. Król zgodził się na takie rozwiązanie, lecz wściekł się, gdy kanonik pochylił się i wyszeptał tajemnicę do ucha psa. Skazał go na śmierć. Został wrzucony do Wełtawy z mostu Karola w 1393 roku. Jak podaje tradycja, w miejscu, w którym rzeka wyrzuciła ciało świętego, ukazała się korona aureola z 5 gwiazd. Zerknijmy jeszcze na Wełtawę zarówno z lewej, jak i prawej strony mostu. Niewątpliwie most Karola to najpopularniejszy i najbardziej znany punkt orientacyjny w Pradze. Legenda mówi, że aby być w stanie zbudować ten piękny most, architekt musiał zawrzeć układ z diabłem. Dotarliśmy do końca mostu, a właściwie jego zachodniej części, na krańcu której znajdują się dwie wieże. Początki niższej wieży sięgają jeszcze czasów pierwszego mostu z XII wieku, który stał w tym miejscu. Natomiast wyższa wieża została zbudowana dopiero w XV wieku, za panowania króla Jerzego z Podziebradów jako pendent dla wieży staromiejskiej. Czas się wrócić i udać się w kierunku Starego Miasta. Raz jeszcze przechodzimy przez bramę mostową, uważaną za jedną z najpiękniejszych bram mostowych na świecie. To pod nią przejeżdżali królowie, nim zostali koronowani. Teraz udamy się w kierunku wschodnim, do rynku staromiejskiego. Przed samym rynkiem Starego Miasta mijamy jeszcze najstarszą zachowaną fontannę na Starym Mieście. Studnia ma 12 metrów głębokości. To miejsce, zwłaszcza w sezonie, tętni życiem, a plac wokół fontanny w sezonie zapełniony jest stolikami restauracyjnymi. Po kilkunastominutowym spacerze docieramy do rynku staromiejskiego w Pradze. Powiem szczerze, że robi on ogromne wrażenie, a liczba znajdujących się w jego obszarze zabytków jest tak duża, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Pominąć jednak nie można średniowiecznego ratusza ze słynnym praskim zegarem astronomicznym. Powstał on z przebudowy stojącej tu niegdyś kamienicy, do której w późniejszych latach dobudowano dumną wieżę. W 1945 roku zniszczeniu uległa cała północna część budowli. Na szczęście praski orloj, bo zegar tak jest również nazywany, przetrwał. Zegar składa się z 3 głównych części: astronomicznej, pokazującej położenie ciał niebieskich, kalendarzowej, z medalionami reprezentującymi miesiące, i animacyjnej, z ruchomymi figurkami. Ciekawostką jest, że o pełnych godzinach nad tarczą zegara poruszają się rzeźby przedstawiające procesję 12 apostołów, z których każdy trzyma powiązany z nim atrybut. Główny plac miasta liczy 9000 m² i nazywany jest czasem Starym Targiem. W nim skoncentrowało się codzienne życie mieszkańców i turystów. Od XI wieku mieściło się tu największe skupisko targowisk miejskich. Odbywają się tu również ważne wydarzenia związane z Pragą. Rynek otaczają kilkusetletnie kamienice pochodzące głównie z okresu baroku, ale jest również kilka ze średniowiecza. Znajdują się tu też 2 świątynie. Jedna to kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, w którego wnętrzu znajdują się barokowe organy, na których grał sam Mozart. Druga zaś to gotycka świątynia pod wezwaniem Marii Panny przed Tynem, której 2 potężne wieże, jakie widzimy za wschodnią fasadą rynku, górują nad rynkiem. To zaś kolumna maryjna,
pieczołowicie odbudowana, po tym jak w 1918 roku została zburzona. W centralnej zaś części rynku znajduje się pomnik reformatora religijnego Jana Husa, który za swoje przekonania został spalony na stosie w Konstancji. Pomnik Jana Husa wzniesiony został 6 lipca 1915 roku z okazji 500. rocznicy jego śmierci. Obchodząc pomnik dookoła, mijamy dom pod kamiennym dzwonem, a także Pałac Golckińskich służący jako miejsce wystaw Galerii Narodowej. Muszę przyznać, że Praga zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Stolica Czech należy do miast, w których nudzić się nie można. Ilość zabytków, muzeów, ciekawych miejsc i restauracji jest tutaj bardzo duża. I chociaż w tym filmie przedstawiłem głównie most Karola i rynek Starego Miasta, myślę, że spacer był interesujący. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.